Witam wszystkich znowu. Jak zwykle nocną porą. W moim przypadku. No dzisiaj dokończymy, to chyba będzie ostatnia lekcja z teorii. Troszkę dużo, ale dzisiaj zakończymy część teoretyczną i przejdziemy później do zadań. Więc tematem lekcji jest ciepło molowe przy stałym ciśnieniu i stałej objętości. No to szybciutko definiujemy. W punkcie pierwszym ciepło molowe przy stałym ciśnieniu. I definicja to jest duża literka C z indeksem P, P od ciśnienia, to jest QP, czy ciepło pobierane przy zachowaniu stałego ciśnienia, N ilość moli gazu, delta T zmiana temperatury. No, N tu ilość moli. Jednostka ciepła molowego, no to jednostka lewej strony jest taka jak i prawej. Ciepło w dżulach, ilość moli w molach, zmiana temperatury w kelwinach. Czyli joule przez mole razy kelwin. I teraz na przykład ciepło molowe przy stałym ciśnieniu równe byłoby 320 jednostek, czyli 320 jouli przez mol razy kelvin. Zmieniamy formę tego wzoru. To jest to samo co 320 jouli przez 1 mol razy 1 kelvin. Czyli okazuje się, że ta liczba określająca ciepło molowe przy stałym ciśnieniu jest równa tej liczbie, która jest na górze, a na górze występuje ciepło dostarczone w przemianie izobarycznej w czasie ogrzewania. Czyli ciepło molowe przy stałym ciśnieniu równe jest liczbowo energii, jaką trzeba dostarczyć gazowi, aby ogrzać 1 mol gazu o 1 stopień, utrzymując stałe ciśnienie. Czyli jak liczba moli jest równa 1, jak zmiana temperatury jest równa 1 kelvin, czy też jednostce, to wtedy to ciepło, które gazu dostarczyliśmy w przemianie izobarycznej, czy utrzymując stałe ciśnienie, jest równe liczbowo tej liczbie, czyli ciepłu molowemu. Dlatego mówimy, że to QP i CP są równe liczbowo. Różnią się jednostką, ale ta sama liczba. No to możemy przekształcić ten wzór, obliczyć z niego to ciepło dostarczone gazowi w przemianie izobarycznej. To P to nie jest pobierane, tylko że to jest od ciśnienia, tak? QP, że utrzymujemy stałe ciśnienie. To jest wzór już przekształcony, czyli mnożymy przez N razy delta T, pojawia się to obok tego CP, otrzymujemy taki wzór. No i bardzo podobnie definiujemy ciepło molowe przy stałej objętości. Dokładnie ten sam wzór, który jest tu, tylko zamiast indeksu P jest tu V i zamiast indeksu w tym miejscu P jest też V. I moglibyśmy powtórzyć dokładnie to samo. No jednostka się nie zmieniła, czy jednostka ciepła molowego przy stałej objętości to jest joule przez mol razy kelvin, tak jak wcześniej. No i podobnie moglibyśmy wykazać, że liczbowo ciepło molowe przy stałej objętości jest równe ciepłu, jakie trzeba dostarczyć w przemianie izochorycznej, czy utrzymując stałą objętość, aby 1 mol gazu ogrzać o 1 stopień Kelwina. Tak? Więc definiujemy jeszcze raz. Ciepło molowe przy stałej objętości równe jest liczbowo energii, jaką trzeba dostarczyć 1 molowi gazu, aby utrzymując stałą objętość zwiększyć jego temperaturę o 1 stopień. Ja tu troszeczkę zmieniłem tą treść definicji, żeby pokazać, że można to samo powiedzieć na kilka sposobów. Także że nie trzymajmy się zawsze jakichś tam regułek, tylko musimy wiedzieć
jakie informacje ta regułka przynosi i po prostu na różne sposoby, jeżeli te same istotne informacje przekażemy własnymi słowami, to też jest to poprawne zdefiniowanie. Tylko najczęściej te definicje książkowe, one są takie skondensowane, krótkie, ale czasami jest kilka takich możliwości. Tu pokazałem, że można na 2 sposoby, nawet może i więcej, zdefiniować ciepło molowe, tak? O, jeszcze raz pokażę. To jest pierwsza część definicji, już mamy za sobą. No to teraz potrzebujemy jeszcze coś innego. Dość często będziemy obliczać pracę w przemianie izobarycznej. To dość często będzie w zadaniach, więc tu taki segment jak gdyby rozpatrzymy, który często pojawia się właśnie w zadaniach z termodynamiki. Więc punkt następny, punkt trzeci, praca w przemianie izobarycznej. No i załóżmy, że mamy tu gaz zamknięty od góry tłokiem. Tu są też ścianki naczynia. Od dołu jest kontakt z otoczeniem, że możemy tu ogrzewać gaz poprzez tą część. No i teraz ogrzewamy ten gaz, więc tłok podnosi się do góry, czyli żeby wtedy ciśnienie się nie zmienia, bo ciągle ta siła gazu równoważy ciężar tłoka, a ciężar tłoka się tu nie zmienia. Jeśli pozwalamy temu tłokowi się przemieszczać, to cały czas siła gazu będzie równa ciężarowi tego tłoka, więc siła gazu się nie zmieni, więc ciśnienie gazu się nie zmieni. No i teraz obliczmy, widzimy, że jeżeli ogrzewamy teraz ten gaz, to tłok podnosi się do góry, czyli gaz wykonuje pracę. Obliczmy tą pracę z definicji. Praca danej siły, na przykład praca siły gazu, to jest siła, jaką gaz działa, razy długość wektora przemieszczenia, razy kosinus kąta między siłą, jaką gaz działa, i przemieszczeniem. Spójrzmy na siłę gazu i przemieszczenie. Tu jest przemieszczenie, tu jest siła gazu, jaką gaz działa na tłok. Te wektory są tak samo skierowane, czyli kąt między nimi jest równy 0, kosinus 0 jest równy 1. Czyli ten kosinus tam tu znika, znaczy nie tyle znika, co w jego miejsce jest 1, której tu nie piszemy, czy zostaje nam FG razy delta R. Tu długość wektora przemieszczenia oznaczyłem z boku jako delta x. Więc delta x tu mamy. Tu w tym delta x. No teraz chciałbym, żeby w tym wzorze na pracę pojawiło się ciśnienie. No ciśnienie to jest siła podzielona przez pole powierzchni, więc ta siła Fg działa od dołu na powierzchnię tego tłoka. Oznaczmy tą powierzchnię literką duże S. Więc chciałbym mieć tu w tym miejscu ciśnienie zamiast siły, więc tą siłę dzielę przez ciśnienie, przez powierzchnię. Pole powierzchni, czyli tą siłę Fg dzielę przez pole powierzchni tego tłoka. Fg przez S. No ale jakbym podzielił tylko tą siłę przez pole powierzchni, to wartość tego wyrażenia uległaby zmianie. Więc żeby nie uległa zmianie, tylko zmieniła formę, to muszę również pomnożyć to wyrażenie przez S. Czyli mnożę przez S, dzielę przez S, czyli równie dobrze mógłbym to skrócić, bo wyszłoby dokładnie to samo, ale zmieniam formę, więc umieszczam S pod siłą gazu, tu obok delta x również to S jest. Wartość tego wyrażenia jest identyczna jak tego, a Fg przez S to jest nic innego, tylko ciśnienie P, a S razy delta x to jest pole powierzchni tłoka razy delta x, to jest to, o ile się zwiększyła objętość gazu, czy zmiana objętości. A zmiana objętości to jest ta objętość końcowa Vk minus objętość początkowa Vp. No i mamy już wzór na pracę gazu. Zobaczmy, jak to wygląda ta przemiana na wykresie zależności ciśnienia od objętości. Na osi pionowej mamy ciśnienie, na osi poziomej mamy objętość. Załóżmy, że początkowa objętość jest tu Vp, końcowa Vk. Tu zwiększała się objętość, czy przemiana jest w tym kierunku. Odczytajmy wartość ciśnienia dla tej objętości. To jest P
dla tej objętości też jest P. Jak linie przerywane narysujemy od VP do góry i od VK do góry do linii wykresu w zależności ciśnienia od objętości, to powstał nam tu prostokąt. Ten bok tego prostokąta w jednostkach ciśnienia to byłoby właśnie P. Ten bok to będzie VK minus VP. I jak pomnożymy to P razy VK minus VP, no to otrzymamy pole tego prostokąta. Oczywiście w jednostkach i w innych jednostkach niż jednostka pola, ale liczbowo będzie to równe polu tego prostokąta. No, ale P razy VK minus VP to jest nic innego, tylko to, a to jest praca, jaką gaz wykonał. Czyli widzimy, że tą pracę, jaką gaz wykonał, można obliczać właśnie z wykresu zależności ciśnienia od objętości jako pole pod wykresem. I to dość często będziemy robili właśnie w zadaniach. Również ta zależność, czyli że pole pod wykresem zależności ciśnienia od objętości jest równe pracy wykonanej przez gaz, obowiązuje nie tylko w przemianie izobarycznej, ale również w dowolnej przemianie, ale to wykażemy już później, ale to jest zależność łatwa do wyprowadzenia. Na razie nas interesuje przemiana izobaryczna, czyli na razie wiemy, że w tej przemianie można obliczyć pracę wykonaną przez gaz, obliczając pole pod wykresem. Dobrze, jeszcze raz pokażę. No i tu właśnie zapisałem tu jeszcze. W dowolnej przemianie pracę gazu można obliczyć, obliczając pole pod wykresem zależności ciśnienia od objętości. No to już też mamy. Może jeszcze raz pokażę te przekształcenia. Tak. Tu jeszcze właśnie jest ta siła Fz. W tym przypadku ta siła Fz to jest ciężar tłoka, bo chcemy, żeby ten tłok się wolno podnosił do góry, znaczy był czas na wymianę ciepła między gazem i otoczeniem. Bo gdybyśmy ten tłok szybko przemieszczali, to mielibyśmy przemianę zbliżoną do adiabatycznej, ponieważ nie byłoby czasu, aby gaz zdążył wymienić energię w formie ciepła z otoczeniem. Tak? Czy wtedy tylko byłaby zmiana energii wewnętrznej, byłaby równa wykonanej pracy. Idziemy dalej. No i teraz musimy wyprowadzić ważną zależność. I punkt 4. Związek między ciepłem molowym przy stałym ciśnieniu, to jest Cp, i ciepłem molowym przy stałej objętości. No w tym celu rozważmy taką sytuację. Będziemy na dwa sposoby ogrzewali N moli gazu doskonałego o pewną ilość stopni, np. o delta T. I teraz w pierwszym przypadku będziemy ogrzewali ten gaz, utrzymując stałe ciśnienie gazu, a w drugim przypadku będziemy ogrzewali ten gaz o taką samą ilość gazu, o tyle samo stopni, ale utrzymując stałą objętość. No to co my wiemy? Tak zdefiniowaliśmy temperaturę, powiązaliśmy ją z energią kinetyczną ruchu cząsteczek. To w przypadku gazu doskonałego dzięki temu zmiana energii wewnętrznej jest proporcjonalna do zmiany temperatury. To było już też na innej lekcji. Czyli skoro w obu tych przemianach, i w pierwszej, i w drugiej, ogrzewaliśmy taką samą ilość gazu doskonałego o tyle samo stopni, to nastąpiła taka sama zmiana temperatury, a więc nastąpiła taka sama zmiana energii wewnętrznej, czyli zmiana energii wewnętrznej w tej przemianie izobarycznej, tej pierwszej, i w przemianie izochorycznej, w tej drugiej, że te zmiany muszą być takie same. Czyli tu zapisałem, w obu przemianach nastąpiła taka sama zmiana temperatury, a więc również taka sama zmiana energii wewnętrznej. No i rozważmy tą pierwszą przemianę, czyli przemianę izobaryczną, ciśnienie jest stałe. No i teraz ogrzewamy ten gaz, a więc zwiększamy jego temperaturę, a więc zwiększamy jego energię wewnętrzną.
W jaki sposób? Dostarczamy mu ciepła, utrzymując stałe ciśnienie. To ciepło to QP. Czy dodajemy mu energię w formie ciepła. No ale wiemy, że w przemianie przy ogrzewaniu gazu, jeszcze raz pokażę ten rysunek wcześniej, jak ogrzewamy gaz w przemianie izobarycznej, to żeby to ciśnienie było stałe, to musimy pozwolić tłokowi się poruszać i ten tłok się podnosi do góry. Wtedy gaz wykonuje pracę dodatnią, ponieważ kąt między siłą gazu i przemieszczeniem, tu jest ten kąt, jest równy 0, czyli kosinus równy jest 1, czyli jest dodatni. Ale wykonać dodatnią pracę to oznacza energię stracić. Czy gaz, który ogrzewaliśmy w przemianie izobarycznej, czy dostarczaliśmy mu energii w formie ciepła, wykonał jednocześnie w czasie tego ogrzewania pracę dodatnią, a więc energię w formie pracy stracił. W takim razie to ciepło, czy energia w formie ciepła, którą gazowi przekazaliśmy, nie została w całości zamieniona na zwiększenie energii wewnętrznej, a ponieważ część tej energii pobranej została stracona na wykonanie tej pracy. Bo wykonać dodatnią pracę oznacza energię stracić. To WG u nas jest w tym przypadku dodatnie i jest to energia stracona, więc z minusem stawiamy tą wielkość do pierwszej zasady termodynamiki. Czyli dostarczamy energię w formie ciepła. Część tej energii jest przez gaz wykorzystywana na wykonanie tej pracy przy podniesieniu tłoka, czy gaz traci część tej energii, a nadwyżkę, czy ta różnica, idzie na zwiększenie energii wewnętrznej. Czyli gaz pobrał energię w formie ciepła, ale jednocześnie stracił część tej energii, wykonując pracę przy podniesieniu tłoka. Tu jest zapisane. No, to ciepło dostarczone gazowi w przemianie izobarycznej możemy wyrazić właśnie przez ilość moli, ciepło molowe i zmianę temperatury. To z początku lekcji ten wzór już wyprowadziliśmy. Później wyprowadziliśmy wzór na pracę gazu, to jest P razy różnica objętości, tak? I tu dość często też taki segment rozpatrzymy, który często się pojawia w zadaniach. Że często właśnie mówimy o przemianie izobarycznej i tam nie jest podawana objętość czy zmiana objętości, nawet ciśnienie też zwykle nie jest podawane, a znamy często temperaturę i stałą gazową. Stałą gazową zawsze znamy. No teraz znajdziemy związek między tym wzorem wyrażonym przez ciśnienie i objętości, a tym samym wzorem wyrażonym przez stałą gazową i przez temperaturę. Więc napiszmy jeszcze raz równanie Clapeyrona, czy ten podstawowy związek między ciśnieniem, objętością i temperaturą dla gazu doskonałego. No i zapiszmy to dla tej przemiany izobarycznej, dla sytuacji końcowej i początkowej. No, ciśnienie się nie zmienia, więc przy P nie ma żadnego indeksu. Tu będzie indeks K i przy temperaturze będzie też K. A dla sytuacji początkowej indeks będzie P przy objętości i P przy temperaturze. Przy ciśnieniu nie ma, ponieważ w przemianie izobarycznej ciśnienie się nie zmienia. I żeby otrzymać taką różnicę, to znaczy takie wyrażenie, odejmiemy te równania stronami, czyli to odejmiemy, od tego odejmiemy to będzie równe różnicy tej wartości i tej wartości. I tu jest poniżej. Odejmujemy, tutaj minus zaznaczyłem, odejmujemy to od tego, mamy i to od tego. Wyłączamy przy nawias P, to co jest stałe, tu będzie stałe N ilość moli stała gazowa. W nawiasie tu jest różnica objętości, tu jest różnica temperatury, czy zmiana temperatury. No i możemy zapisać teraz zmianę energii wewnętrznej w tej przemianie. Jak to już wcześniej było, ciepło pobrane w przemianie izobarycznej minus energia stracona w formie pracy. W miejsce QP wstawiamy ten wzór. W miejsce pracy gazu, czy w miejsce tego wstawiamy to, a to jest równe temu. To jest równe temu. No i tu wstawiamy.
No i już mamy tą zmianę energii wewnętrznej obliczoną w przemianie izobarycznej, gdy grzewamy gaz zachowując stałe ciśnienie. Teraz zobaczmy, jak wyrazimy zmianę energii wewnętrznej w przemianie izochorycznej. Nawet tu dobrze. No, w przemianie izochorycznej jest to prostsze, więc objętość jest stała, więc nie ma wykonywanej pracy, bo tłok się nie porusza, czyli pierwsza zasada termodynamiki dla tej przemiany to zmiana energii wewnętrznej, to jest ciepło plus praca, praca jest 0, więc wystarczy tylko, że to się równa ciepłu, tak? Ciepłu w przemianie izochorycznej. Z definicji ciepła molowego możemy to ciepło wyrazić właśnie jak w drugim punkcie lekcji. To jest N moli razy ciepło molowe przy stałej objętości razy zmiana temperatury. No i ponieważ te zmiany energii wewnętrznej w przemianie izobarycznej i izochorycznej są takie same, ponieważ były identyczne zmiany temperatury, są identyczne, tak? No to w miejsce zmiany energii wewnętrznej w przemianie izobarycznej wstawiamy ten wzór, a w miejsce zmiany energii wewnętrznej w przemianie izochorycznej ten wzór w to miejsce. I zauważamy, że w każdym z tych wyrazów występuje czynnik n razy delta t, tu też n razy delta t, n razy delta t. Dzielimy przez to, żeby skrócić. Zostaje tam tylko cp, stąd nam zostaje r, czy będzie cp minus r, a tu zostaje tylko cv. No i zwykle się w innej formie to przedstawia, to r przenosimy na drugą stronę. Odczujemy, że cp, duże C, tu jest równa się cv plus r. Czy widzimy, no to zresztą to jest oczywiste, że właśnie to cp i cv odnosi się do właśnie, jest liczbowo równe energii, jaką w formie ciepła trzeba dostarczyć 1 molowi gazu doskonałego, żeby ogrzać go o 1 stopień. Tak? Więc w przemianie izobarycznej trzeba więcej energii dostarczyć, ponieważ część tej energii, którą my dostarczamy, gaz wykorzystuje czy traci na podniesienie tłoka. Czyli nie cała energia otrzymana w formie ciepła powoduje zwiększenie energii wewnętrznej, a więc zwiększenie temperatury. Więc aby ogrzać o tyle samo stopni w przemianie izobarycznej, trzeba więcej energii dostarczyć w formie ciepła niż w przemianie izochorycznej. Bo tam nie ma wykonywanej pracy, więc cała energia, która w formie ciepła jest dostarczona, jest wykorzystywana na zmianę energii wewnętrznej, a więc na zwiększenie temperatury. No i ten wzór jest tu w ramkę wzięty, bo jest to bardzo istotny wzór. Jeszcze takie szczątkowe części teorii jeszcze nam się tu pojawią, ale właściwie jesteśmy już przygotowani do rozwiązywania zadań, ale to już będzie w kolejnych zajęciach. Tak? No to tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję. Instrukcje podam dokładniejsze w tym mailu, który tuż przed lekcją do Was skieruję i następna lekcja to zobaczymy, o czym będzie. Pewnie będziemy rozwiązywali zadania już wtedy, tak? Dziękuję, właściwie powiem dobranoc, bo jest późno w nocy. Do widzenia wszystkim.